Siema, z tej strony Dawid, kanał Muscle Power. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Białymstoku na nagrywkach dla kanału Muscle Power, a tymczasem w związku z tym, że jesteśmy na wyjeździe w warunkach co prawda całkiem niezłych, natomiast na gotowanie pewnie zbytnio czasu nie będzie, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda przygotowanie posiłków w trakcie prostego wyjazdu, w taki sposób, żebyście nie musieli używać zbyt wielu, nie wiem, pomocy typu airfryery, jakieś piekarniki, mikrofale, bo nawet jej tutaj nie mam. Także zaczynamy od oczywiście śniadania. Mam tutaj w zwykłym, normalnym, swoim oczywiście pudełeczku, bo nasze mieszkanie okazało się, że w normalne miski zaopatrzone, takie oczywiście normalne dla kulturystów, nie jest. Dlatego też przygotowałem sobie 100 gramów płatków jaglanych. Są to płatki jaglane błyskawiczne, które wystarczy dosłownie zalać wrzątkiem z zagotowanej wody. Myślę, że czajnik no to już na jakby użyciu każdego mieszkania jest. W przypadku, w którym nie mielibyście czajnika, można użyć na przykład klejku ryżowego takiego dla dzieci. Wówczas można go zalać nawet nieprzygotowaną zwykłą wodą z butelki i też to zda egzamin. Do tego oczywiście wleci z naszej anabolicznej lodówki banan, no i białko, którego tutaj nie mam, mam go w torbie, bo oczywiście nie przywoziłem całego 2-kilogramowego białka, no bo na wyjazdach, sami wiecie, jest to dość nieporęczne, dlatego przysypałem sobie to do małego pudełeczka, więc nie będę reklamował. Tutaj oczywiście garść suplementów, kto trenuje, pakuje, to wie, o co chodzi. Nie będę wymieniał wszystkich suplementów, bo pewnie z pamięci bym i takich nie spamiętał. Także generalnie tak to wygląda. No i oczywiście białko, węglowodany, zatem i tłuszcze. Masło orzechowe z cheat meala wleci tutaj i będzie się idealnie komponować z tym posiłkiem. Dlatego całość to będzie 100 gramów płatków jaglanych, jeden cały banan, czyli w granicach 100 gramów, 75 gramów izolatu białka od Gaspari i 20 gramów masła orzechowego. Posiłek numer 1. Dobra, witam Was w posiłku numer 2. Posiłek przedtreningowy, a więc będzie to nic bardziej prostego, jak po prostu ryż, co jest prawdopodobnie oczywiste. Kto mnie też śledzi na moim kanale, na który zresztą serdecznie zapraszam, kanał Dawid Olszewski, także nazwa też nie trudna do zapamiętania, no to wie, że mój posiłek przedtreningowy, zwłaszcza ostatnimi czasy, jest dość prosty i zawsze preferuję jakąś formę ryby, bo się po prostu bardzo dobrze trawi i najczęściej ryż, bo też jest to taka forma węglowodanów, która raz, że nie zawiera dużego ilości błonnika, a dwa, że po prostu można powiedzieć, że dosłownie przelatuje, więc nie zalega w trakcie treningu, a jest to dla mnie mega ważne. W związku z tym, że nie mam tutaj, w zasadzie to mam możliwość, żeby zrobić rybę, ale jak mówiłem już wcześniej, jestem leniwy, jestem na wyjeździe i chcę Wam pokazać, jak to wygląda w przypadku, w którym być może nie macie dostępu do kuchni. Wówczas użycie ryżu będzie prawdopodobnie niemożliwe, natomiast można kupić ryż gotowy, taki do mikrofalówki, jeżeli macie mikrofalówkę, ewentualnie skorzystać ponownie z opcji klejku ryżowego lub na przykład wafli ryżowych, które są zazwyczaj najbardziej chyba wygodną opcją pod tym względem. Natomiast my tutaj mamy w posiłku numer 2 tuńczyka. Najprostsza rzecz na świecie. Tuńczyk nie wymaga przygotowania, no chyba że przygotowaniem nazwiemy otwarcie puszki i odsączenie jej z tej wody. Natomiast no, myślę, że każdy, nawet kto nie skończył szkoły kucharskiej czy gastronomicznej, potrafi to zrobić, także jest to dość prosty do przygotowania posiłek. Odsączamy wodę, wrzucamy
na nasz talerz. Multitasking. I w zasadzie posiłek będzie już gotowy. Taka rada, którą nauczyła mnie Sylwia i o którą dostawałem swego czasu bardzo mocne wciory w domu. Jak jecie tuńczyka, to zanim go wyrzucicie do kosza, należy opłukać, na to wychodzi, te wszystkie metalowe elementy z puszki, bo inaczej śmierdzi w całym domu, cytując moją żonę. Więc generalnie tak to wygląda. Jak widzicie, nic skomplikowanego. Ugotowanie tego wszystkiego zajęło mi w zasadzie tyle, ile ugotowanie tego ryżu. Jest to posiłek prosty, jest to posiłek wartościowy, szybki, no i generalnie smaczny, jeżeli ktoś lubi suchy ryż z tuńczykiem. Tak to wygląda. Dobra, posiłek numer 3, posiłek wewnątrztreningowy, a w zasadzie shake wewnątrztreningowy, a będzie to coś, co odmierzyłem już w domu, no bo wiadomo, nie będę woził wszystkich suplementów w klasę, dlatego warto jest się zaopatrzyć w gotową mieszankę, a tutaj mamy 20 g dekstrozy, 15 g EAA, 3 g leucyny, 3 g tauryny, 5 g beta-alaniny i w zasadzie to chyba tyle. Tak mi się wydaje. A, oczywiście 5 g glutaminy oraz 5 g kreatyny, ale to są takie sztampy, więc myślę, że każdy wie, o co chodzi. Tajny składnik tego wszystkiego to oczywiście woda, ale woda nieprzypadkowa, bo woda z lodówki. Dużo lepiej się pije na treningu, zwłaszcza jak jesteście mocno zgrzani, wodę, która jest zimna, bo jest to po prostu mega orzeźwiająca sprawa. Także tak wygląda mój posiłek wewnątrztreningowy. Posiłek 4 potreningowy. Jesteśmy już na mieszkanku, także pasowałoby zasilić teraz po treningu nasze biedne, przepracowane mięśnie. Pewnie Was nie zaskoczę, ale będzie to znowu ryż i znowu tuńczyk. Natomiast w związku z tym, że nie było w żabce, a w zasadzie był w żabce ananas, który zazwyczaj jem po treningu, natomiast nie było otwieracza w puszce, tylko to było taka puszka, wiecie, że musicie mieć swój własny otwieracz, a niestety to mieszkanie chyba w otwieracz nie jest zaopatrzone. W każdym razie, jeżeli jest, to ja tej świadomości nie miałem, a ryzykować nie chciałem, dlatego też uzupełnimy sobie resztę węglowodanów, czyli dodatkowe 50 gramów, po prostu z płatków, z wafli ryżowych, więc to jest numer 1. Teraz tuńczyk, czyli w zasadzie najważniejsza część potreningowo, białko, a do tego wskoczy oczywiście 50 gramów wafli ryżowych, czyli łącznie to jest 150 gramów produktu węglowodanowego, daje to nam jakieś 120 gramów węglowodanów, tak, dokładnie, 120 gramów węglowodanów, to nie, w zasadzie muszę dać 75 gramów wafli, widzicie, dobrze, że nagrywam, bo prawdopodobnie bym się zamulił, no bo przecież mam 150 gramów ryżu plus ananas, więc trochę więcej będzie tych wafli. Prosty posiłek, jak widzicie, no tutaj nic dzisiaj wyszukanego nie będzie, ale nie o to chodzi, żeby bawić się w Roberta Makłowicza, kulturystyki, natomiast chodzi o to, żeby pokazać Wam, jak sobie w prosty sposób poradzić. Równie dobrze mógłbym po prostu ugotować całe to jedzonko na zasadzie zrobienia sobie kurczaka, czy tak jak zazwyczaj po treningu mam po prostu wołowiny, natomiast chodzi o to, żeby biednym osobom nieposiadającym na wyjazdach kuchni lub też nieposiadających po prostu zdolności kulinarnych albo chęci, bo tak też bywa, w jakiś sposób pomóc i zaradzić w momencie, w którym nie mogą sobie przygotować posiłku. Więc tuńczyk to jest rzecz, która u mnie idzie w dużych ilościach. Generalnie teraz trochę odszedłem od jedzenia kurczaka, bo niestety, ale powoduje u mnie problemy żołądkowe, przynajmniej ostatnimi czasy
tak się dzieje i jest to podejrzany numer 1. Dlatego też właśnie tak, a nie inaczej działamy. Wafle ryżowe niestety liczymy na oko, bo nie mam tutaj wagi. A jest ich sporo, bo są dość cienkie. Paczka ma 100 gramów, więc tych wafli tam jest nie wiem ile, ale dużo, więc zakładam, że mniej więcej tyle. To będzie jakieś 75 gramów. Myślę, że coś takiego. No i tak wygląda ten posiłek. Jak widzicie, nic skomplikowanego. To oczywiście zostanie zaraz przeze mnie posolone. I to jest cała koncepcja posiłku potreningowego. Nie jest to może posiłek, który zasługiwałby na gwiazdkę Michelin, natomiast jest to na pewno posiłek, który jest zrobiony szybko, jest zrobiony w bardzo prosty sposób i przede wszystkim można go przygotować wszędzie. W przypadku, w którym nie moglibyście ugotować ryżu, zapraszam Was do opcji z posiłków numer 1 lub ewentualnie zwiększamy ilość wafli. W tym przypadku mam wafle karmelowe i wafle paprykowe, dlatego że czemu nie? No i tak to wygląda. Nic wyszukanego, ale chodzi o to, żeby rosnąć, a nie o to, żeby smakowało. Do posiłku potreningowego wrzucam jeszcze ashwagandę. Generalnie ma dość pozytywny wpływ na takie wyciszenie po ciężkim treningu, więc ja sobie dodaję. Normalnie dodawałbym jeszcze chrom, ale ostatnio mój poziom żelaza wskazuje na to, że chrom w tym momencie nie jest dobrym pomysłem, więc nie dodaję. W przypadku, gdybym miał więcej jedzonka, prawdopodobnie dodałbym jakieś enzymy, ale w zasadzie, no i oczywiście magnez, którego sobie niestety nie zabrałem. Ale to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moją suplementację taką potreningową. Pamiętajcie, że na mój kod DAWID_MP macie oczywiście 10% zniżki na tego i innego z firmy Hero Lab i nie tylko Bad Boya. Witam Was w posiłku 5. Jak widzicie, jest on niemal identyczny jak poprzednie, czyli 100 g ryżu, 250 g tuńczyka, 10 g masła orzechowego i jakoś połówka ogórka kiszonego, ale ten ogórek kiszony był niesamowicie wielki, więc pewnie jest tutaj ze 150 g ogórka kiszonego. Tak wygląda ten posiłek. Tak jak mówię, no nic wyszukanego, ale dzisiaj chodzi o to, żeby była prostota, więc jak powiedziałem, tak zrobiłem. Jest prosto, jest smacznie, chociaż już dostawałem na Instagramie wiadomości, że musi być to niesamowicie suche. I to prawda, jest to niesamowicie suche, ale nie chodzi o to, jak mówię, żeby smakowało, tylko żeby działało. Dobra, jesteśmy w posiłku numer 6, więc mamy tutaj masło orzechowe, bo jest to moje jedyne źródło tłuszczu, jakie tutaj posiadam. Będzie do tego pół banana, pół ogórka i pierś kurczaka. Tak wiem, mówiłem wcześniej, że kurczak powoduje mi problemy trawienne, ale szczerze mówiąc mam już dość tego tuńczyka, bo nie dość, że jem go dzisiaj i wczoraj jadłem przez cały dzień, bo było mi łatwo przygotować to na podróż i dzisiaj, żeby jeść przez cały dzień, to jeszcze do tego no po prostu miałem do wyboru w zasadzie jeszcze kurczaka zwykłego, najzwyklejszego, tylko że wędzonego, a nienawidzę kurczaka wędzonego, więc po prostu zdecydowałem się, że kupię zwykłego i ugotuję w garze z wodą. Patent taki, że jak nie macie gara z wodą, to da się to zrobić nawet w czajniku elektrycznym, chociaż jeżeli to jest wasz czajnik elektryczny, to raczej nie polecam. No i generalnie tak to wygląda, czyli kurczak, jakieś warzywo, ja akurat kupiłem ogórki kiszone, no bo było mi najszybciej. I tak jak mówiłem, pół banana, czyli mniej więcej jest to 50 gramów banana i do tego będzie jeszcze masełko orzechowe z firmy Cheat Meal, jakieś 10 gramów, czyli podejrzewam, że to jest mniej więcej tyle. Na to leci sól, ogórka zaraz pokroję, no i w zasadzie to jest gotowy posiłek. Ja mówiłem, że dzisiaj nie będzie rozpieszczania, więc nie ma. Ja jestem konsekwentny nie tylko w słowach, ale i w czynach, także jak widzicie, jest tutaj po prostu czysta i najbardziej surowa, jaka tylko może być kulturystyka. Ja mówię sobie smacznego, a Was zapraszam do posiłku ostatniego.
Ok, jest też posiłek numer 7. Mamy godzinę 21:30. Wcześniej już namoczyłem sobie płatki jaglane błyskawiczne, więc znów jest to coś, co nie wymaga od Was zupełnie gotowania, niczego takiego. Wystarczy zalać wrzątkiem wody i odczekać. Robi się z tego coś takiego, czyli taka dość gęsta, nie wiem co, popasta to nie jest, gęsta struktura. I teraz tak, do tego robimy moją proteinową nutellę, w zasadzie taką moją, że wymyśliła to dawno temu Sylwia, a prawdopodobnie znane to było już jeszcze milion lat wcześniej, ale ja robię to w taki sposób. Ok, mniej więcej myślę, że jest tu 75 jakieś gramów białka, może odrobinę więcej. No i co? Do tego oczywiście masło orzechowe. Normalnie bym pewnie używał masła migdałowego, ale ze względu na to, że po prostu masła migdałowego ze sobą nie mam, to cały czas używam orzechowego. I teraz tak, dolewamy wody, nie za dużo, żeby zrobiła się z tego rzeczywiście pasta, a nie żeby zrobiła się z tego woda. No i jak już uzyskamy konsystencję takiej pasty, to po prostu wyłożę sobie to na górę każdego z tych dwóch pojemniczków. No ja wiem, że ktoś powie teraz, że mega objętościowe posiłki, bo aż 2 michy, ale te miseczki są naprawdę, no, moje dłonie nie należą do największych na ziemi, a one są naprawdę małe. Zresztą to jest mała łyżka i naprawdę, no, mam nadzieję, że skala jest w miarę dostrzegalna, więc niestety zmieściło się tutaj maksymalnie po 50 gramów płatków jaglanych i to też tak można powiedzieć, że z wiankiem. Wczoraj spróbowałem z tego zrobić całe 100, ale jak mi to napęczniało, to byłem zmuszony przerzucić to do pudełka, więc dzisiaj rozegrałem to na 2 pojemniki. No i dobra, pasta już jest praktycznie gotowa. Zobaczcie, konsystencja, oczywiście taka jaką każdy lubi. Ja wolę, jak jest takiej bardziej gęstej konsystencji. No i co? I teraz sobie to wykładam tutaj, trochę tutaj i trochę do sąsiada. No i w zasadzie to sobie jakoś tam można spróbować rozprowadzić, chociaż to jest chyba tak gęste, że się nie do końca da. To sobie posolę, do tego mam oczywiście jabłuszko, no jako formę po prostu owoców, więc mamy dość 100 gramów płatków jaglanych, około 20 gramów masła orzechowego, jakieś 75 gramów izolatu białka, jedno całe jabłko i oczywiście suplementację prozdrowotną, bo trzeba dbać o to, żeby być superowo, prozdrowotno, kondycyjnie dobrym, aby móc nagrywać dalej dla Was materiały dla kanału Muscle Power i być tak energetycznym o 21:30 jak ja w tym momencie. Zasiadam, zjadam, a Was zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej oraz do używania mojego kodu Dawid. W zasadzie pauza Muscle Power, żeby właśnie móc między innymi kupić taniej taki oto izolat.